Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona Z610i. Telefon był produkowany w 2006 roku. Z tego co pamiętam było jeszcze kilka wersji kolorystycznych. Pamiętam jeszcze niebieską i różową. Tutaj taki fajny odcień tej przedniej obudowy. Tutaj chyba możemy się przejrzeć w lusterku. Tutaj spójrzcie, mnie to trochę widać. No i tak to wygląda telefonik z klapką. Tutaj w tym przypadku telefon jest troszkę już zdegradowany, troszkę tutaj uszkodzony. Nie posiadam tutaj nawet tylnej klapki, ale to oczywiście nie przeszkadza, aby nam tutaj go sobie zobaczyć. No i spójrzmy tutaj na bocznej ściance. Pierwszej nie mamy nic, na drugiej bocznej ściance widzimy klawisze tutaj odtwarzacza multimedialnego, skrótowy ściszenia pogłaszania. Na samym dole mamy tutaj gniazdo naszej karty pamięci. W tym przypadku telefon obsługuje kartę pamięci do 2 GB M2. Tutaj nawet widzimy M2. Na przednim panelu zobaczymy aparat fotograficzny 2-megapikselowy. Tu widzimy nawet, który tutaj nie jest zbyt dobrej jakości. Nawet widzimy oczko dość małych rozmiarów. I niestety w tym przypadku telefon nie posiada tutaj diody wspomagającej aparatu, no i która służyłaby jako funkcja latarki. Tutaj dość byłaby naprawdę przydatna w tym modelu. Na tylnej ściance widzimy otwory na nasz główny głośnik. Obok niego jeszcze mamy tutaj antenkę zasięgową. W tym przypadku jest ona widoczna, ale pewnie jeszcze mogłaby być zaślepka. Pewnie tak było, pewnie odleciała. Tu sobie zobaczymy jeszcze, jak to wygląda po rozłożeniu naszego telefoniku. Włącznik i wyłącznik naszego telefonu jest na samym dole obudowy, tu zobaczymy. Obok niego znajduje się jeszcze otwór na nasz mikrofonik, u samej góry otwór na nasz głośniczek do rozmów i aparat fotograficzny do wideo rozmów VGA. To jest 0,3 bądź 0,1 megapikselowy. Teraz sobie zajrzymy na nasze baterie. Bateria oryginalna jest to BST33. Tutaj widzimy pojemność 950 mAh, no i w tym przypadku została wyprodukowana w 2007, 43 tygodniu, ale te baterie produkowane były w kilku latach, więc tutaj mogą być różne lata i miesiące. Teraz sobie spojrzymy na nalepkę, na nalepkę informacyjną. Znajduje się rok produkcji tego telefoniku, tego modelu akurat. Egzemplarza 2007, 40 tydzień. I tu widzimy Sony Ericsson Z610 i wyprodukowany w Chinach. Tu już mamy e-mail, dokładniejsze jakieś informacje naszego telefoniku. I teraz sobie przejdziemy do tutaj menu. Po samym dźwięku zobaczymy nasz aparacik. Jak to wszystko wygląda w tym telefoniku wewnętrznie. Jeśli w tamtym czasie ktoś lubiał telefony tutaj z klapką, to ten telefonik naprawdę dobry i trafny wybór. Dość ciekawy telefonik. I wchodzimy w menu, tutaj spójrzcie. No jest oczywiście bardzo podobne, zbliżone do innych soniaków. Pierwsza nakładka Play Now, Google, tutaj Explorer, Internet. Nasza rozrywka, tu mamy gierki, wideo odtwarzacz, Video D, Photo D, Music D, tutaj sobie pozmieniamy, konwertujemy, czy tam działamy w tej aplikacjach. No każdy pewnie z Was zna te tutaj aplikacje, sterowanie zdalne przez Bluetooth, nagrywanie dźwięku i pokaz filmowy. Chyba tutaj powinien być, o jest. Teraz sobie przejdziemy do naszego aparaciku. Aparacik tutaj dość sobie jakości, bez autofokusa. Sobie cykamy zdjęcie środkowym, ale musimy tutaj włożyć kartę, bądź zapisać zdjęcie na telefonie. Zapisz w pamięci telefonu.
No i cykamy sobie tutaj zdjęcie mojej dłoni. No i tak to wygląda. Tutaj spójrzcie. Bez autofokusa 2-megapikselowy aparacik w tym modelu. Przechodzimy sobie dalej. Nasze wiadomości. No jeśli chodzi o te opisanie naszych wiadomości SMS-owych, to jest naprawdę dość wygodne, to są to klawisze. Dość tutaj dużej wielkości i bardzo, tak jak mówię, wygodne. Tutaj bardzo fajnie się pisało SMS-y. Tu na pewno jest też T9. Tu sobie można gdzieś wybrać. Ale mniejsza z tym, nie jest takie istotne. Na pewno tu jest. Przechodzimy sobie dalej, tu mamy odtwarzacz muzyki. Następnie nasze foldery. I poszukamy sobie tutaj oryginalnych dźwięków, jakie zostały wybrane przez producenta tej marki Sony Ericsson. Teraz sobie idziemy już od samej góry, dzwoneczki i kolejne. Tu są jakieś AMR-ki, następne. Tu jest jakaś oryginalna Armin van Buuren. Tutaj chyba są dzwonki po prostu usunięte przez użytkownika, bo ich jest bardzo mało, tylko 3 dzwonki. Następnie sobie jedziemy na dół nasze gierki. Tu jest jedna gra i kolejna aplikacja Converter i Facewarp. Tutaj też możemy coś sobie wybierać i jest coś zawsze oryginalnego. Nasze kontakty, nasze połączenia, tutaj wideo, rozmów i organizator. Tu mamy oczywiście podstawowe jakieś nasze opcje w naszym telefonie, alarmy, aplikacje, kalendarz, zadania, notatniki, synchronizacja, minutnik, stoper, kalkulator i pamięć kodu. Tutaj niestety brakuje naszej latarki. I nasze ustawienia, tu widzimy ustawienia ogólne, tak przyjadę. Tak to wygląda. Tu jest chyba ustawienie, tak jest, ustawienie naszej jasności do maksimum i minimum, by tutaj mieć długo pracującą baterię, przynajmniej dłuższą. Tu możemy oczywiście przesyłać nasze pliki przez Bluetooth i USB. Sieci komórkowe sobie sprawdzimy. Telefon tutaj obsługuje sieć 3G, GSM i tylko GSM. No i teraz sobie przejdziemy w kod systemowy. Prawo, gwiazdka, lewo, lewo, gwiazdka, lewo, gwiazdka. Tu z samej góry mam informację o naszym modelu Z610. Informacja o naszym softie R1JG001. Tu poniżej informacja o naszym wyświetlaczu, wersja wyświetlacza, wersja naszego oprogramowania, aparatu, wideo, wersja Java. No i tu wszystko oczywiście możemy konwertować. W tym telefonie tutaj fajnie się tutaj tuninguje ten telefonik i można naprawdę wzmocnić tutaj znacznie jakość i głośność naszego głośnika głównego, no i tak samo również na słuchawkach. Tu blokada karty SIM, tu możemy oczywiście naszą blokadę SIM ściągnąć, jeśli jest w telefonie, konfiguracja i tutaj dodatkowa opcja, podobnie jak w innych Sony Ericssonach, na przykład wysuwanych, jest taka opcja jak liczba otworzonej klapki. Tu sobie zobaczymy, jest 14 191 w tym przypadku. Tutaj czasem można to oszukać oczywiście, jeśli wymieniamy płytę główną, bo ta płyta oczywiście rejestruje nasze otwarcia klapki. No i też jest taka opcja, że ktoś może po prostu wymienił po jakimś czasie, na przykład po 30 000 tą taśmę klapkową, to też dalej to idzie cały czas, bo jest stara płyta. A jeśli chodzi o softa, to soft to w ogóle nie usuwa, to jest jakaś inna pamięć naszej płyty. Teraz sobie sprawdzimy nasze może jakieś usługi, ładowanie naszego telefonu poprzez USB. Możemy sobie włączać i wyłączać to w tych tutaj ustawieniach. Wyświetlacz główny, teraz sobie sprawdzamy nasze tutaj podstawowe funkcje, czy działają prawidłowo. Podświetlenie, zamknij klapkę, czy działa.
Zamykamy i otwieramy. Aha, nie, przepraszam, tu jest wyświetlacz zewnętrzny, czyli ten. Czy działa? No niestety w tym przypadku on nie działa, bo tu jest jeszcze jeden, widzimy wyświetlacz. Tu delikatnie go widać. Taka właśnie była usterka w tych standardowych stronach z klapką, z drugim wyświetlaczem. Wtedy on tutaj bardzo szybko padał. Nie wiem, bardzo chyba sobie jakości musiał być. Dioda podświetlenia naszego wyświetlacza, następnie klawiatura. Tu sobie sprawdzamy wszystkie nasze klawisze boczne, nieboczne. Telefon nam się wyłączył, muszę jeszcze raz włączyć. I kolejna tutaj głośnik. Tutaj główny głośniczek od rozmów. Słychać go. Nasz mikrofon czy działa prawidłowo. Halo, halo, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Powinien tutaj działać. Nasz mikrofon czy działa prawidłowo. Halo, halo, witam Was bardzo. No i słychać fajnie. Wibracja. Działa. Nasz aparacik też działa. Tutaj aparacik do wideo rozmów. Czy karta pamięci jest włożona, czy nie jest włożona, nie włożona. I łączny czas połączeń, jakie zostały przeprowadzone z tego telefoniku, to 10 godzin, 23 minuty i 8 sekund. No i to wszystko, jeśli chodzi o temat telefonu. O Smartphone Z610. Tutaj widzicie, dość elegancko telefon wygląda na przedniej obudowie. Tutaj z połyskiem. Dość ciekawy tutaj wybór dla osób, które lubią właśnie telefony z klapką. Dzięki za dziś, dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sonarsanów i innych telefonów klasycznych i dotykowych. Więcej informacji odnośnie tego modelu znajdziecie sobie pod tym filmem. Oczywiście też zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę i zostawienia ciekawego komentarza pod tym filmem. Cześć!